Hello, and thank you for joining us for some time in the Word today. Witamy serdecznie, dziękujemy za przyłączenie się do naszego nauczania dzisiaj. We're going to continue looking at how to follow Christ. Będziemy dzisiaj kontynuować na temat, jak podążać za Jezusem. And we've seen that it's important to follow His Word. Zobaczyliśmy, że jest bardzo ważne, żeby podążać za Jego słowem. Being a follower of Christ means being a follower of what He taught. Bycie podążającym za Jezusem jest podążanie za tym, czego On nauczał. And we don't want to just follow what someone else teaches. My nie chcemy podążać za tym, co ktoś inny nas nauczał. But we want to make sure that it's in line with Christ and His Word. My chcemy mieć pewność, upewnić się, że to jest w zgodzie z Jezusa nauczaniem i tego, co On mówił. So yesterday we talked about Wczoraj mówiliśmy na temat the importance of judging what we hear. Ważności tego, co jest, jak bardzo ważne jest osądzaniem tego, co my słyszymy. Now we are not to judge people, My nie jesteśmy tutaj, żeby osądzać ludzi, but we should judge what is taught. ale my powinniśmy osądzać to, co jest nauczane. Each one of us Każdy z nas has the responsibility ma odpowiedzialność, of making sure that what we follow żeby się upewnić, że to, za czym podążamy, is in line with Christ and His Word, jest zgodne z Jezusem i Jego Słowem and that it hasn't deviated off the foundation. i że nie odsunął się od podstawy. We mustn't just follow our denomination blindly. My nie powinniśmy podążać tylko za jakąś organizacją ślepo. We mustn't just follow whatever church group we're connected to. My nie powinniśmy podążać za tym, do jakiejkolwiek grupy kościelnej, religijnej jesteśmy podłączeni. We mustn't just follow them blindly without checking. My nie powinniśmy podążać za nimi ślepo, bez sprawdzenia. But we are to examine what we are hearing. Ale my jesteśmy tutaj, jesteśmy po to, żeby osądzić to i sprawdzić, czy to, co oni mówią, jest prawdziwe. To make sure that it is true and accurate to what Christ taught. Żeby się upewnić, że to, co słyszymy, jest zgodne i prawdziwe z tym, co Jezus nauczał. So today I want to look at how to do this. Ja chcę dzisiaj wam pokazać, jak to uczynić. How do we examine what we're hearing? Jak my sprawdzamy to, co słyszymy? Well, let's look at Acts chapter 17. Przyjrzyjmy się Dziejom Apostolskim, rozdział 17. Now, Paul and Silas came to Berea. Paweł i Salus przyszli do Beria. And the Bible has some good things to say about this city. I Biblia mówi trochę dobrych rzeczy na temat tego miasta. Very often when Paul went into a city to preach, Bardzo często, kiedy Paweł poszedł do tego miasta, żeby głosić, he would encounter a whole group of people who were against what he was preaching. on by znalazł grupę ludzi, którzy byli przeciwko temu, co on nauczał. See, sometimes people just reject what they hear Widzicie, czasami ludzie odrzucają to, co oni słyszą, because it's different to what they've always heard up until now. bo jest to coś innego, coś nowego do tego, co oni do tej pory słyszeli. Well, if you do that, Jeżeli tak czynisz, you are assuming that everything you know up until now is correct. to znaczy, że ty masz taką opinię i jesteś tego pewny, że to, co do tej pory słyszałeś, jest prawdą. But have you actually taken the responsibility Ale czy ty naprawdę wziąłeś na siebie odpowiedzialność, to check in the Word for yourself żeby sprawdzić w Słowie samemu, whether the things that you're hearing preached are in the Word? czy rzeczy, które ty naprawdę słyszysz, są w Słowie Bożym? So some people just opposed Paul and didn't even listen to what he was saying. To niektórzy ludzie odrzucili to, co Paweł mówił i nawet nie chcieli tego słuchać. But the Bereans were different. Ale ci z miasta tego Berian byli inni. Acts chapter 17 and verse 11 Dzieje apostolskie, rozdział 17, werset 11.
says these were more fair-minded Ci byli bardziej czystego umysłu than those in Thessalonica. od tych w Tesalonikach. In other words, they had a better approach than the previous city Paul had been in. Oznacza to, że oni mieli lepsze podejście do tego niż w poprzednie miasta, w których Paweł głosił. In that they received the word W tym oni przyjęli słowo with all readiness z całą gotowością and searched the scriptures daily i szukali wersetów w Biblii codziennie, to find out whether these things were so. żeby się dowiedzieć, czy te rzeczy są prawdziwe. Now notice this, they didn't just automatically reject what Paul was saying. Zauważcie to, że oni nie odrzucili automatycznie tego, co Paweł im mówił. Some people are skeptical of anything different to what I've heard before. Niektórzy ludzie są bardzo sceptyczni do tego, co usłyszeli wcześniej. And that can close you off to hearing what God's saying. I to może ciebie zamknąć na to, co słyszysz od Boga. So it says they received the word that they were hearing. I mówi tutaj, że oni przyjęli to słowo, co oni słyszeli. They didn't just have a negative attitude to every new thing. Oni nie mieli negatywnego podejścia do każdej nowej rzeczy, którą słyszeli. They were receptive and open to learning something new. Oni byli tacy słuchający, przejmujący i nauczali się tego wszystkiego nowego. And they were receptive to hearing something different to what they had previously believed. I byli otwarci na to, co słyszeli, coś nowego do tego, co poprzednio słyszeli. See, the Bible tells us that we are to receive the word with meekness. Biblia mówi nam, że my powinniśmy przyjąć Słowo Boże z taką pokornością. And that includes humility and an open heart. I to zawiera również pokorność i otwarte serce. We mustn't just assume that everything I've heard up until now is 100% right. Nie możemy osądzać, że do tej pory, wszystko co usłyszałem do tej pory jest prawdą And that there's nothing new I can learn. i nie ma nic nowego, co mógłbym się nauczyć. That's a sure way of following the wrong thing. To jest pewna rzecz, że podążamy za złą drogą. We need to be open to realizing My musimy być otwarci, żeby zdać sobie sprawę, that maybe some of the things I've heard up until now że może niektóre rzeczy, które słyszałem do tej pory, are not quite in line with Christ and His Word. nie są dokładnie w zgodzie z Chrystusem i Jego Słowem. And I might need to make some changes and adjustments. I może powinienem zrobić trochę zmian i trochę rozwinąć swoje horyzonty, If I want to get it right. jeżeli chcę naprawić wszystko. Now, it ought to be important to us To te rzeczy muszą być ważne dla nas, that we believe right. że my wierzymy właściwie, It ought to be important to us a żeby były właściwe, żeby były dla nas ważne, that we are building correctly on the correct foundation. po to, żebyśmy my budowali swoją podstawę na właściwej wierze. So the first thing we see about the Bereans Czyli pierwszą rzeczą, którą widzimy na temat tych Barianów, is that they were open to receive something new. że oni byli otwarci na to, żeby przyjąć i usłyszeć coś nowego. But that doesn't mean that they just accepted the new thing blindly. Ale to nie oznacza, że oni po prostu zaakceptowali te nowe rzeczy ślepo. Not only were they open, Nie tylko oni byli otwarci, but the verse also tells us ale ten werset również mówi nam, that they searched the scriptures. że oni szukali w wersetach, szukali w Biblii. They went and checked out in the scriptures Oni poszli i sprawdzili wszystko w wersetach z Biblii, to make sure that this new thing that they were hearing żeby się upewnić, że te nowe rzeczy, które oni słyszą, was actually in line with the scriptures. że były zgodne z pismami. Now notice what they checked. Zauważ, co oni sprawdzili.
It doesn't say they went to their local synagogue and checked whether he agreed with it. Zauważcie, że oni nie poszli do synagogi, do świątyni i sprawdzili z tym człowiekiem, czy on się zgadza z tym nauczaniem. It says they went to the scriptures themselves. Mówi tutaj, że oni poszli i sprawdzili w pismach sami. And they searched the scriptures. I oni szukali w pismach. And because they searched the scriptures with an open heart, I ponieważ oni szukali w pismach, w Piśmie Świętym z otwartym sercem, they realized what they were now hearing from Paul was right. oni zauważyli, że to, co słyszą od Pawła, jest prawdziwe. And they believed it and accepted it. Oni uwierzyli wówczas w to i zaakceptowali. So some of the things we can learn out of this. Są rzeczy, które możemy się od tego nauczyć. Each one of us Każdy z nas must take responsibility for what we are hearing and what we are believing. musi wziąć własną odpowiedzialność za to, w co my słuchamy i w co my wierzymy. We mustn't just leave it up to someone else to search the scriptures for us. Nie możemy zostawić dla kogoś innego, żeby ktoś inny sprawdził dla nas pisma. And assume that someone else is going to get it right for us. I przypuszczać, że ktoś inny za nas upewni się, że to jest prawda. Each one of us is responsible Każdy z nas jest odpowiedzialny, to make sure that we are getting it right. żeby się upewnić, że my mamy to na pewno, słuchamy prawdę. Now the next thing Następną rzeczą is have the humility to admit where you've got it wrong. żeby mieć pokorę i stwierdzić, że w tym miejscu mieliśmy coś złego, że wierzyliśmy w coś złego, coś nieprawdziwego. It takes humility of heart Naprawdę trzeba mieć pokorę serca, to realize that not everything I've heard up until now and believed is necessarily right. że nie wszystko, co do tej pory wierzyłem i słyszałem, jest prawdziwe. And I need to be open I muszę być otwarty to the word correcting me. do słowa, które słyszymy, które nas poprawiają. And correcting what I believe. I poprawiają to i nauczają tego, co ja słyszę. Now the next thing is this. Następną rzeczą jest, Don't just examine things nie poddaj egzaminowi rzeczy by your opinion. Poprzez albo na podstawie swojej opinii. Just because something's different to my opinion doesn't make it wrong. Tylko dlatego, że coś jest innego do mojej własnej opinii, nie oznacza, że to jest złe. See, if my opinion is wrong, Widzicie, jeżeli moja opinia jest zła, and if what I currently believe is wrong, jeżeli w to, co ja obecnie wierzę, jest złe, and if I use those things as the standard to judge everything else, jeżeli ja użyję tej mojej złej opinii do tego, jako podstawy do tego, żeby osądzać inne rzeczy, then I'm going to make wrong judgments. w tym momencie okaże się, że ja dokonałem złego wyboru i złego osądzenia. Too often we're just judging things by our opinion. Do tego stopnia, że będziemy wydawać złą opinię. When it comes to the things of God, I kiedy przychodzi do rzeczy Bożych, we must judge it by the word. musimy osądzać poprzez Słowo. Make sure that it's in line with Christ and what he taught. Upewnić się, że to jest zgodne z Chrystusem i Jego Słowem. And a big reason the church gets off track I wielką przyczyną, dlaczego Kościół schodzi z drogi, is because people have not stayed closely with what the word says. jest ponieważ ludzie nie stali się blisko i nie są blisko z tym, co Słowo Boże mówi. And people have not taken the responsibility to make sure it's in the word. I ludzie nie wzięli na siebie własnej odpowiedzialności, żeby się upewnić, że to, co wierzą, słyszą, jest w Słowie Bożym. So let's make sure that we are protected from error. Także upewnijmy się, że my jesteśmy chronieni od błędu. We don't want to be deceived and we don't want to get it wrong. Nie chcemy być oszukani i nie chcemy żyć w błędzie. But let's judge things correctly. Osądzajmy rzeczy właściwie.
to make sure that it's in line with what God is actually saying. żeby się upewnić, że one jest zgodne z tym, co Bóg mówi. So God bless you, and I hope these truths have helped you this week. Błogosławieństwa Bożego i mam nadzieję, że te nauczanie pomogły Wam w tym tygodniu. We'll be back again on Monday with these daily devotionals. Powrócimy w poniedziałek z tymi dziennymi nauczaniami. So I thank God for blessing you and taking care of you this weekend. Ja dziękuję Bogu za opiekowanie się Tobą i za błogosławieństwo nad Tobą w ciągu tego weekendu. And we'll see you again in a couple of days. Do zobaczenia za parę dni.